A oto Kuba Wiśniewski, współautor jednej z najbardziej oczekiwanych gier 2016 roku, przynajmniej przez nas, This War of Mine. Kuba, co jest w środku? Cześć, w środku jestem ja, Michał Oracz i mnóstwo ciekawych rozwiązań. Ta gra będzie miała w sobie to, co najlepsze w komputerowym oryginale. Dodatkowo dołożymy to, czego komputery nie mogą przekazać, czyli emocje, wybory, które mają wpływ na to, jak odbieramy innych ludzi. No i przede wszystkim ten poziom, jak my to mówimy, gry, która unosi się nad stołem, czyli to, co się dzieje w głowach ludzi i w ich serduszkach. Czy to prawda, to co mówią, Tak. że do gry nie będzie dołączona instrukcja? Tak, to jest prawda. W tej grze wstępnie nazwaliśmy to Instant Play. To będzie działało w ten sposób, że po rozłożeniu gry możemy w nią grać. Gra sama nam mówi, co się dzieje, jak to działa. Zresztą ta gra będzie praktycznie oddaniem 1:1 tego, co mieliśmy w komputerowym oryginale, czyli fazy dnia, fazy scavengingu i tak dalej. To będzie wszystko oddane. Więc ci, którzy już grali, będą praktycznie mogli zasiąść od razu. Reszta bardzo łatwo się domyśli, bo to jest logiczne, tak, że w ciągu dnia, skoro zagrożenie jest duże, są snajperzy, jest wojna, siedzimy w domu i próbujemy coś tam zrobić, na wieczorem próbujemy się wykraść i zdobyć jakieś zasoby. Oczywiście to nie znaczy, że w środku nie będzie żadnego reference book czy czegoś takiego, bo myślimy też o ludziach, którzy bez instrukcji czują się jak bez ręki. Więc na pewno będzie taki, my nawet nie chcemy tego nazywać instrukcją, to będzie taka poczytanka, gdzie będziesz mogła odwołać się do jakichś tam niejasności. Wiem, że This War of Mine to nie jest jedyny projekt, na którym teraz obecnie pracujesz. Tak, jest jeszcze parę rzeczy. Niestety są one trochę tajemnicze, nie mogę jeszcze wszystkiego zdradzać, ale mogę powiedzieć też, że pracujemy z Michałem też nad grami mobilnymi i niedługo, może już w tym roku, wypuścimy też tytuł właśnie na Androida, na iOS-a. I to się może trochę przenieść w czasie z uwagi na This War of Mine, ponieważ to jest nasz priorytet, nasz taki Magnis Mater, tak, to jest to. Więc przepraszam, ale nie mogę za dużo też opowiadać. I jeszcze o This War of Mine. Dla ilu graczy będzie przeznaczona gra? Gra będzie od 1 do 6 graczy. Ten tryb dla jednego gracza, właściwie jedyną rzeczą, czego będzie pozbawiony, to jest negocjacje i rozmowy z innymi graczami siłą rzeczy, bo tego symulować nie mamy zamiaru. Natomiast reszta, tak samo jak i decyzje, epilogi, ten nasz mechanizm skryptów, o którym już tam trochę na Board Game Geeku pisaliśmy, to wszystko będzie w pełni działające dla jednego gracza. Okej, a czas rozgrywki mniej więcej? Czas rozgrywki będzie o tyle ciekawy, że nie wiem, czy mnie Michał nie zabije, czy mogę już o tym mówić, ale mam nadzieję, że nie. Czas rozgrywki to będzie od powiedzmy tych 60 do 120 minut, ale mamy tutaj mega ciekawy mechanizm sejwowania tej gry, tak, że będzie można ją przerwać w dowolnym momencie, bo ta gra nie ma takiego stricte, tutaj nie chodzi o to, żeby wygrać punktowo, tu chodzi o to, żeby przetrwać i zrobić to w ludzki sposób. I jest to praktycznie niemożliwym do określenia, też z racji na pewne silniczki, które umieściliśmy w grze, jest niemożliwym, żeby to określić w przedziale minutowo, jakoś tam godzinowym. Więc jedni ludzie będą traktowali tą grę jak dobrego RPG, gdzie spotykamy się raz w tygodniu i rozgrywamy cały czas jedną rozgrywkę, a dla innych to będzie na przykład właśnie te 90 minut. To zależy jak los się na nich uśmiechnie, bądź właśnie nie.